Bardzo dziękuję Markowi oraz Monice za wsparcie. Cześć, hello, Siostok. Witam w 17. odcinku przeglądu amigowych nowości. Zapraszam na grupę na Facebooku Retro z serca i pasji. Co do przyszłego tygodnia niestety nie wiem, czy będę w stanie zrobić kolejny przegląd. Mam planowaną 4. chemioterapię na przyszły piątek, 25 kwietnia. Mam nadzieję, że będzie dobrze, ale jak będzie finalnie, tego jeszcze nie wiem. Zaczynamy kolejny odcinek. Pierwszy program, który chciałbym wam dzisiaj przedstawić, Report Plus, wyszła kolejna wersja. Jest to program podobny do CPUA, polskiego programisty. Ten ma troszkę inne podejście. Można sobie wybrać bibliotekę, na podstawie której będzie identyfikowany sprzęt, co jest rzeczą bardzo ciekawą. Nie ukrywam, że mi się to podoba. Można sobie zobaczyć, jak biblioteki sobie radzą z identyfikacją sprzętu. Ten program ma bardzo dużo funkcji. Nie będę ukrywał, że ja ich nie ogarniam póki co, więc nie będę udawał kogoś mądrzejszego niż jestem faktycznie. Chciałem też dodać, że jest wersja programu na Amiga OS 4. Ja niebawem będę się brał za wymianę zasilacza w mojej Amidze 1200 z Blizzardem PowerPC, bo na chwilę obecną system 4.1 jest bardzo niestabilny. Podejrzewam, że jest to wina prądu. Jeśli uda mi się to ogarnąć, to jak najbardziej będę starał się uruchomić ten program pod Amiga OS 4.1. Znany na całym świecie amigowiec Grzegorz Kraszewski przygotował konwerter formatów muzycznych z Quiet Oak na AIFF. Pierwsze słyszę o tym formacie. Sprawdziłem na internecie. Jest to format, który powstał dla starych komputerów, czy też sprzętów, które mają bardzo ograniczoną moc obliczeniową i w stopniu wystarczającym pozwala skompresować stratnie muzykę. Czyli coś takiego, można powiedzieć, MP3 dla bardzo słabych sprzętów. W tym dla Amigi klasycznej, no nie ukrywajmy. 20 i 30 to jest jednak sprzęt trochę za słaby, aby dekodować w pełnej jakości pliki MP3. Z tego co sprawdzałem, nie ma jeszcze playera do tego. Sprawdzałem również historię, to znaczy Grzegorz się tam przymierzał do tego formatu już jakiś czas temu. Fajnie, że coś takiego powstało. Fajnie jakby był player do tego, no bo wtedy na takiej Amidze 1200 z jakąś prostą kartą turbo można by sobie posłuchać muzyki, która nie zajmuje 40 MB na utwór. Dzięki Grzegorz. 3D Object Converter. Wspominałem też kiedyś o tym programie. Niestety nie udało mi się go uruchomić na mojej Amidze 4000. Ja widzę, że tutaj w ogóle się system w tej chwili powiesił. Ta wersja wyświetla takie okno. Nic więcej się nie dzieje. System jest zawieszony. Dlatego przełączam się od razu na Amigę 1200 i zobaczymy, jak tam to będzie działać. Zaraz zobaczymy, jak to będzie na Amidze 1200. Mamy. No i tutaj się dzieje znacznie więcej niż na Amidze 4000 desktop. Na Amidze 1200 program się co prawda uruchamia, ale wydaje mi się, że nie tak to powinno wyglądać. Nie wiem, jak na przykład rozszerzyć ekran, zwiększyć. Jestem kilka restartów później, więc program się na Amidze 1200 uruchamia. Coś tam wyświetla. Jest to obiekt X-Winga. Nie udało mi się zmusić tego programu, aby pokazywał się na pełnym ekranie, czy też wyświetlał więcej niż to małe okno. Działa on bardzo, bardzo wolno.
na procesorze 68060 taktowanym 66 MHz, czyli Amiga 1200 z Blizzardem PowerPC. Dosyć trudno mi też było znaleźć na Eminecie obiekty, które on był w stanie wyświetlić. Mimo że tam w pliku READ mi pisze o jakiejś gigantycznej ilości obsługiwanych formatów, widocznie te z Amineta nie bardzo mu pasują. Na przykład tutaj też mamy jakieś obiekty, tak to ma wyglądać, no ale program tego nie supportuje. I tyle. Pobawiłbym się tym programem, tylko nie mam pojęcia, jak zrobić to, żeby on się wyświetlał na pełnym ekranie. Wybaczcie, może ktoś w komentarzach mi to wytłumaczy. Mamy nową wersję AMI SSL-a, program obowiązkowy, jeśli korzystamy z internetu na Amidze. Tak więc robimy upgrade'a. Sporo tych certyfikatów. Poszło gładko. Robert Szacki przygotował grę Blaster, Sys Blaster. Niestety ona się nie uruchamia pod systemem. Sondowałem to z Somdosem, nic ciekawego nie pokazał. Robert zasugerował, że być może bez sekwencji startowej ta gra się uruchomi, bo ja mam tutaj Picasso 4, więc sprawdźmy to. O, działa. Zwyciężyłem. A, czyli jak się ruszam lewo, prawo, zużywam paliwo. Aha, amunicję też mam limitowaną. Chyba dźwięku tutaj nie ma żadnego. To może ja będę robił za dźwięk. Piu! Piu! O ja pierdziu. Zwyciężyłem? No, nie wiem. Tydzień temu omawiałem program Polar Paint. Jest on na Amidze klasycznej kompletnie nieużywalny ze względu na bardzo niską szybkość działania. Jest to program malarski. W tym tygodniu był wysyp różnego rodzaju wersji tego programu. Pojawiła się wersja SMAL, która według autora ma działać dużo szybciej na słabych sprzętach. Sprawdźmy. No i uruchamia się on na Amidze 4000 z kartą graficzną Picasso w rozdzielczości 800×600, czyli nie wymaga już takiej gigantycznej 1400. Ale jak on działa? No jest zauważalnie szybciej. Działa on dużo bardziej żwawo, ale nadal nie wyobrażam sobie, że ktoś będzie na klasyku siedział i w nim malował. Jest postęp prac. To jest program napisany w Hollywood, więc on na Amidze klasycznej nigdy nie będzie działał jakoś tam bardzo szybko. Sio! Chodź bać! Żona wróciła. Jedziemy dalej. Crypto Filex. Przepraszam, jeśli przekręcam, ale nazwa to jest dla mnie Polaka taki łamaniec językowy. Program do szyfrowania plików. Mamy na Amidze współczesny program do szyfrowania plików. No, dla mnie super sprawa. Jest tu kilka ciekawych informacji. Algorytm szyfrowania nie jest publiczny. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? No nie mnie to oceniać, ale pierwsze co mi się nasuwa myśl, co mi przychodzi do głowy, to to, że nie mamy jak sprawdzić, czy autor sobie zrobił jakąś furtkę do odszyfrowania. No ale to są tylko moje domysły, ja oczywiście nie mam na to żadnych dowodów. Program został napisany w C++, to jest fajną rzeczą i łatwo go uruchomić klikając na ikonie. No to zobaczmy jak to działa. No to mamy jakiś malutki 4 KB plik. No to użyjmy jakiegoś tajnego hasła. Raz, dwa, trzy, 4.
8 znaków. Jak ja mam tyle zapamiętać? Ja mam 41 lat. I program wymaga ode mnie, abym zapamiętał 8 znaków. Przypomnę tylko, że plik ma 4 KB. 4,2 KB dokładnie. Plik tekstowy. Nie mam zupełnie pojęcia, czy to ma jakieś znaczenie dla algorytmu. Spróbujmy jeszcze raz. To może inny plik. No to niech będzie ikona z tego programu. Może zapiszę go do RAMu. No, coś tutaj ewidentnie nie gra. TXT. No. Niestety, próbowałem. Appcom. Popraw sobie mikrofon Benio. Appcom to jest oprogramowanie do transferu plików pomiędzy Amigą a PC-tem za pomocą portu równoległego. Ja kiedyś, jeszcze w czasach Windowsa 98, czyli to było gdzieś na początku lat 2000, zanim Windows XP się spopularyzował, używałem czegoś takiego. Tylko nie umiem sobie przypomnieć, jak to się nazywało. Był schemat do tego, jak wykonać taki kabel. Zrobiłem, wykonałem. Działało to o niebo lepiej i o niebo szybciej niż na złączu szeregowym. I używałem tego pod Windowsem 98. Cóż mogę powiedzieć na temat tego pakietu? No ja tego nie będę używał. Wszystkie moje Amigi, oprócz Amigi CD32, są podłączone kartą sieciową do sieci. Nie jest mi ten pakiet potrzebny. Jak moja Amiga 2000 do mnie wróci, ona też jest wyposażona w kartę sieciową. Dla mnie pakiet zbędny, ale na pewno są osoby, które coś takiego wykorzystają. Bardzo fajna sprawa. Problem jest taki, że bardzo ciężko wykorzystać to ze współczesnym PC-tem. Swego czasu czytałem artykuł na ten temat, też już nie pamiętam na jakiej stronie, ale pisano tam, że współczesne rozwiązania typu port równoległy na USB albo port równoległy na PCI Expressie nie jest tak faktycznie portem równoległym, tylko adapterem, który umożliwia podłączenie starodawnej drukarki. Ile w tym jest prawdy, nie wiem, ale chętnie się dowiem. Jeśli ktoś dysponuje taką wiedzą, to proszę, aby napisał o tym w komentarzu. A jeśli ktoś używa tego pakietu, to bardzo proszę dać znać, bo jestem ciekawy, jak to działa. Tydzień temu wspominałem o programie AmigaGet. Niestety nie działał on u mnie prawidłowo. Pobierał tam jakieś dziwne informacje, ale nie plik, który chciałem pobrać. Jest wersja 1.1 i z niecierpliwością chcę go przetestować. Oczywiście to, co teraz robię, to jest taka zupełna sztuka dla sztuki, bo mam włączonego Amineta i przeglądarkę internetową. No, 400 KB miałem przez chwilę transferu. No kurczę, wychodzi na to, że ta wersja działa. Od razu ląduje w katalogu C na mojej partycji systemowej. To jest bardzo fajny i uważam, że bardzo przydatny program. Dziękuję autorowi. To wszystko, co przygotowałem dla Was w tym odcinku. Wyszło ponad 14 minut. Komputer bierze się za renderowanie tego odcinka, a ja biorę się za moją Amigę 1200. Będę podmieniał w niej zasilacz w wsparciu jednej osoby. Dziękuję, Marek. Uzyskać zasilacz ATX SFX i będę go montował w Amidze 1200. Mam nadzieję, że to rozwiąże moje problemy z Amiga OS 4.1 oraz MorphOS-em. Bo jest taka właśnie mała zagwozdka, że nigdy nie udało mi się uruchomić MorphOS-a na tym komputerze, ani na żadnym innym. Mam na myśli Amigę klasyczną. I w tej chwili tak sobie siedzę i debatuję, że wszystko, co łączyło te komputery, to ten sam zasilacz. Zobaczymy, czy moja teoria była słuszna
ale bardzo chciałbym na tej Amidze poużywać zarówno MorphOS-a, jak i Amiga OS 4.1. Dzisiaj jest Wielkanoc. Osobom wierzącym życzę miłej i udanej Wielkanocy. Osobom niewierzącym życzę dobrego czasu. Spędźcie miło ten dzień. Mam nadzieję, że do usłyszenia i zobaczenia w przyszłym tygodniu. Jeśli się to nie uda ze względu na moją chemioterapię, to do zobaczenia za 2 tygodnie. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Bye bye. Bison dla Taszro.